Szanowni Państwo, w poprzednich materiałach testowałem wkrętaki elektryczne. Porównywałem zarówno zwykłe wkrętaki, jak i modele do prac precyzyjnych. W tym materiale przedstawię Państwu zestaw bitów firmy Parkside PBBS3, który zawiera bity zarówno normalne do uchwytów 6,35 mm, jak i precyzyjne do uchwytów 4 mm. Jednak kluczową przyczyną, dla której zdecydowałem się na zakup tego drobnego kompletu, był magnetyczny adapter umożliwiający montaż bitów precyzyjnych w uchwytach sześciokątnych 6,35 mm. Czy można zatem zwykłymi wkrętakami elektrycznymi zastąpić sprzęt do prac precyzyjnych? Czy takie rozwiązanie zda egzamin? Za chwilę się przekonamy. Zestaw bitów zapakowany jest w niewielkie plastikowe pudełko w wymiarach 140 na 85 na 28 mm. Przezroczysta pokrywka pozwala na łatwą i szybką weryfikację zawartości kompletu. Samo opakowanie jest proste, pozbawione jakichkolwiek udogodnień, w tym np. uchwytu na pasek. Jednak w tak małym i tak tanim zestawie trudno oczekiwać więcej. Z naklejki na spodzie możemy dowiedzieć się, co wchodzi w skład zestawu oraz, że jego importerem jest Owim. Organizer zamykany jest na plastikową przesuwkę. Aby go otworzyć po raz pierwszy, należy usunąć plastikowe zabezpieczenie przypominające klepsydrę z wytłoczonymi nożyczkami, które zastąpiło dobrze znane opaski zaciskowe. Rozwiązanie tyle ciekawe, co bezsensowne, gdyż plastikowe zabezpieczenie można, nie niszcząc go, dowoli zdejmować i zakładać. Zajrzyjmy teraz do środka. Jak wspomniałem na wstępie, w skład zestawu wchodzi 16 bitów normalnych o najpopularniejszych rodzajach grotów i rozmiarach oraz 8 bitów precyzyjnych, również dobranych pod kątem powszechności zastosowań. Nie znajdziemy tutaj specyficznych rozwiązań stosowanych przez niektórych producentów w ich sprzętach elektronicznych, ale do rozkręcania i skręcania zabawek końcówki zostały dobrane idealnie. Całość kompletu uzupełniają dwa adaptery magnetyczne. Pierwszy to przedłużka dla normalnych bitów z charakterystycznym wyprofilowaniem pozwalająca montować je w uchwytach z zabezpieczeniem mechanicznym. Drugi, dla mnie najciekawszy element całego tego zestawu, to przejściówka umożliwiająca zamontowanie bitów 4 mm w uchwycie 6,35. Niestety, ten adapter nie ma wyprofilowanego chwytu. Trudno doszukać się informacji, z jakiego materiału wykonany został ten osprzęt, ja jednak nie ryzykowałbym stosowania go we wkrętarkach udarowych. Wydaje się, że podstawowe zastosowanie to właśnie wkrętaki ręczne lub elektryczne, których maksymalny moment nie przekracza 5 Nm. Sprawdźmy zatem, czy z wykorzystaniem tego kompletu mogę zamienić moje wkrętaki elektryczne w narzędzia do wkręcania precyzyjnego. Problemem może być w tym przypadku względnie duża moc tych narzędzi. Przeprowadzę zatem 3 testy, te same, które prezentowałem w materiale o precyzyjnych wkrętakach elektrycznych. Do wykręcania i wkręcania śrub wykorzystam wkrętach Bosch Push Drive oraz Parkside PSSA 3,6. Najpierw rozkręcanie i skręcanie sprzętu elektronicznego. Do odkręcania śruby użyłem maksymalnej mocy. Gdy dokręcałem śrubę, ustawiłem najniższy, pierwszy poziom mocy, ograniczając znacznie moment obrotowy. Należy pamiętać, że w tym wkrętaku zawsze możemy zablokować wrzeciono
i ewentualnie dokręcić ręcznie śruby. Odkręcanie nie było dla Boscha żadnym problemem. Również w trakcie wkręcania narzędzie nie sprawiało wrażenia, jakby zbyt mocno przekręciło śrubę. Parkside PSSA posiada niestety blokowany uchwyt, przez co adapter nie mógł się w nim dobrze zatrzasnąć. Oczywiście zawsze można było najpierw użyć adaptera dla bitów 6,35 mm, który by się zablokował w uchwycie, a dopiero potem przejściówki na bity precyzyjne. Aby ograniczyć moment, w Parkside ustawiono sprzęgło na 1. W tym przypadku Parkside również dobrze poradził sobie z odkręcaniem i zakręcaniem śruby. Drugi test to rozkręcanie i skręcanie zabawki. Pamiętamy o ograniczeniu mocy wkrętaka. Bosch poradził sobie równie dobrze jak w poprzednim teście. Przy dokręcaniu sprzęgło Parkside'a ustawiamy na najniższy możliwy poziom. Co nie dziwi, Parkside bezproblemowo odkręcił śrubę, ale przy jej dokręcaniu nie było słychać charakterystycznej pracy sprzęgła, jak w poprzednim przypadku. Może to wskazywać na to, że doszło do uszkodzenia gwintu ze względu na zastosowany zbyt duży moment obrotowy. Przyjrzyjmy się zatem wkrętakom w ostatnim teście. Wkręcaniu wkręta 3x30 w kantówkę sosnową. Oczywiście, choćby z poprzednich moich materiałów wiadomo, że oba narzędzia poradziłyby sobie z tym zadaniem bez problemu. Tym razem jednak cel jest odwrotny. Spróbuję maksymalnie ograniczyć momenty obrotowe w obu urządzeniach i zobaczę, jak są mocne w najsłabszych swoich ustawieniach. Bosch, ustawiony na pierwszy poziom mocy, wkręcił wkręt podobnie jak wkrętak Niteo Tools. Ustawienie Boscha na 2 pozwoliło na dokręcenie wkrętu, ale nie spowodowało jego zagłębienia w materiał. Parkside, nawet ze sprzęgłem ustawionym na 1, całkowicie wkręcił wkręt, a nawet zagłębił go w materiał. W konsekwencji należy uznać, że sprzęt Boscha o wiele lepiej nadaje się do zastosowania także w pracach precyzyjnych. Można w nim znacznie ograniczyć moc, co powoduje, że o wiele bezpieczniej możemy nim pracować, nie martwiąc się
że zbyt mocnym dokręceniem uszkodzimy gwint. O ile wykręcanie możemy przeprowadzić w Kentuckym Parkside'a bez problemu, to jednak do dokręcania małych śrubek wykorzystywałbym go w ostateczności.